Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Do gry dołącza nowy zawodnik. Na scenie politycznej robi się jeszcze ciaśniej. Nagrody za katastrofę, czyli kto zyskał na Polskim Ładzie. Rosjanie wywołują duchy i zabraniają im wjazdu. Wirus Morawieckiego, czyli premier obraża informatyków. Bohaterski rosyjski dyplomata rezygnuje ze stanowiska w ONZ. Propagandysta Kremla znowu jak potłuczony. Kompromitacja władz światowego tenisa. O tym m.in. będę mówił w dzisiejszym WTS-ie. Czwartek, 26 maja, Maciej Orłoś. Zaczynamy. Szykuje się tak zwany game changer w polskiej polityce. Wygląda na to, że Marianna Schreiber serio może zamieszać w politycznym kotle. Ledwie założyła partię, nawet na dobre nie zaczęła jej promować, a tu w sondażu dla Superaka jej ugrupowanie Mam Dość dostało 2% poparcia. Nie chcę podważać siły osobowości pani Schreiber, ale podejrzewam, że zainteresowanie ankietowanych zawdzięcza przede wszystkim nazwie partii, która jest trafiona w dziesiątkę. Z jednej strony mnóstwo Polaków rzeczywiście ma dość i jeżeli ma wybierać wśród partii, których program jest albo beznadziejny, albo nierealistyczny, to no właśnie, to czemu nie miałoby wybrać partii, której cały program zawarty jest w nazwie? A z drugiej strony możliwe, że ankietowani wybierali opcję Mam Dość, bo liczyli, że badanie się szybciej skończy. I to też daje nadzieję na wyborczy sukces partii Marianny Schreiber. Jestem pewien, że w pewien wyborczy niedzielny poranek znajdzie się wielu skacowanych rodaków, którzy w kabinie do głosowania przez przypadek zaznaczą akurat to, co po prostu im chodzi po głowie, że mają dość. Na razie brakuje głośnych nazwisk, które zgłosiłyby akces do nowej partii, więc Schreiber sama ciągnie wózek, ale w poszukiwaniach wsparcia nie ustaje. Ostatnio na Twitterze napisała tak: Panie Tomaszu, zapraszam do działania. Oczywiście Tomaszów w kraju mamy wielu, ale akurat tamtego dnia na ustach Polaków był tylko jeden. Tomasz Lis, słynny dziennikarz i prezenter, został nagle i niespodziewanie zwolniony z wydawnictwa Ringier Axel Springer. Choć może nie został zwolniony, może sam zrezygnował, a może decyzje się zbiegły, tego na razie nie wiemy, bo oficjalna informacja brzmi enigmatycznie. Tomasz Lis pełnił tam m.in. i przede wszystkim funkcję redaktora naczelnego Newsweeka. Sprawa jest dość tajemnicza, bo rozwiązanie umowy było zaskoczeniem nawet dla jego współpracowników. No cóż, jeśli w tle jest jakaś afera, to pewnie prędzej czy później wyjdzie na jaw i sądzę, że raczej prędzej. Jak wiadomo, dziennikarze z zawodu i z zamiłowania dzielą się informacjami na potęgę, a plotkowanie też się mieści w tej kategorii. A wracając jeszcze do Marianny Schreiber, nie trzeba pewnie wam przypominać, że jest żoną prominentnego polityka PiS Łukasza Schreibera. Wciąż niewiele wiemy na temat tego, jak ocenia działalność małżonki, biorąc pod uwagę, że hasło Mam Dość odnosi się także do PiS-u, to pewnie można powiedzieć, że Marianna Łukasza wykańcza. A to kojarzy mi się z ciekawą historią kryminalną ze Stanów Zjednoczonych. Sprawa dotyczy Nancy Brophy, pisarki, autorki romansów i jej artykułu z 2011 roku Jak zabić swojego męża i tragicznej śmierci jej męża. Mężczyzna został zastrzelony w 2018 roku i śledczy długo nie mogli dociec, kto za tym stoi. Teraz jednak doszli do wniosku, że prawdopodobnie pisarka postanowiła swoje dociekania pisarskie sprawdzić w rzeczywistości. No cóż, teraz pod jej wszystkimi publikacjami powinno się dodać instrukcję: nie próbujcie tego w domu. Okay. Sama instrukcja powinna być dopisywana do wszystkich przepisów przygotowywanych przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Dla nikogo nie jest przecież zaskoczeniem, że mogą one stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia Polaków, zwłaszcza psychicznego. Pamiętacie jeszcze Polski Ład? Jak najbardziej. Czyli tę gigantyczną reformę podatkową, dzięki której prawie wszyscy mieli zyskać, a prawie wszyscy stracili i potem wszystko trzeba było odkręcać? No to wreszcie znaleźli się ci, którzy zyskali na Polskim Ładzie, urzędnicy z Ministerstwa Finansów. Tak, ci, którzy przygotowali ten bubel, tę katastrofę legislacyjną, tego ustawowego Titanica i prawny Czarnobyl. Z ustaleń Gazety Wyborczej wynika, że w Ministerstwie Finansów przyznanych zostało 146 nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, czyli przygotowanie i wdrożenie Polskiego Ładu. W sumie prawie 1,5 miliona złotych. Zostały wypłacone jeszcze w 2021 roku, a więc przed tragedią, więc może teraz powinni oddać. A nie, przecież jak mówiła kiedyś Beata Szydło, te pieniądze im się po prostu należały.
To bardzo dobra wiadomość, to dobra informacja. Oczywiście to obciążanie całą winą urzędników może być nieco krzywdzące, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że często po prostu muszą wykonywać durne polecenia swoich politycznych przełożonych. Ale jeszcze parę lat psucia państwa przez PiS i będziemy mogli się pochwalić kadrą urzędniczą porównywalną do fachowców z Rosji. Nie, tak nie będziemy rozmawiać. A wiecie, jak tamci coś zmajstrują, to nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. Ostatnio objęli sankcjami kolejną grupę amerykańskich obywateli, zakazując im wjazdu na teren kraju. W stosunku do większości można snuć przypuszczenie, że i tak się do Rosji jakoś tam nie wybierali, bo po co? Ale jest też kilka osób na liście, które z całą pewnością nie wybierały się do Rosji i nigdy już się nie wybiorą, bo nie żyją. Rosjanie zakazali wjazdu na przykład senatorowi Johnowi McCainowi, który nie żyje od 2018 roku. Podobno jest tą decyzją śmiertelnie oburzony, a nawet obrażony. O nie! Tymczasem premier Morawiecki obraża kolejne grupy. Do lekarzy, nauczycieli, sędziów, adwokatów, radców prawnych, dziennikarzy, osób LGBT, rolników, hodowców ryżu, oponentów politycznych dołączają Norwedzy i informatycy. Norwedzy czy Norwegowie? Norwedzy czy Norwegowie? Norwedzy czy Norwegowie? Norwedzy chyba, a może Norwegowie? A few moments later. No ale dobra, wiecie o kim mówię. Zły i pazerny informatyk stał się bohaterem scenki rodzajowej, którą Morawiecki opisywał na spotkaniu z młodzieżą. Norwegia natomiast została podana za przykład państwa, które bogaci się dzięki atakowi Rosji na Ukrainę. Zapomniał pan premier oczywiście dodać, że na przykład dzięki tej samej wojnie niewspółmiernie bardziej bogacą się polskie banki. Dzięki rosnącym stopom procentowym zyski banków są jeszcze bardziej gigantyczne niż zwykle. Milczenie Morawieckiego nie dziwi mnie jednak z przynajmniej dwóch powodów. Po pierwsze, sam jest przecież bankierem, choć chwilowo w stanie spoczynku, więc nie będzie bruździł kolegom po fachu. A po drugie, PKO SA, PKO BP, Alior Bank i SKOKI, czyli duża część polskiego rynku usług finansowych, są kontrolowane przez państwo i polityków PiS. Piszcie do waszych młodych przyjaciół w Norwegii, oni powinni się podzielić. Dajcie nam pieniądze, dajcie nam pieniądze. W tym wszystkim jednak najbardziej mnie martwi, w jakiej nieświadomości żyje Morawiecki. Nie zdaje sobie sprawy, że każdym swoim wystąpieniem uraża każdego, kto posiada choć odrobinę rozumu. Bo bzdury, które wygaduje premier, są obrazą dla inteligencji. Pocieszające jest, że jeszcze kilka lat i nie będziemy się musieli tym przejmować, bo będziemy już tak błogogłupi, że nie będzie nas to martwić. To wszystko za sprawą TVP. Ilekroć mam okazję oglądać telewizję tak zwaną publiczną, mam wrażenie, że IQ spada mi o kilka punktów, a jak TVP Info, to nawet o kilkanaście. Jest kilka wyjątkowo ogłupiających audycji, na przykład W Kontrze prowadzona. To jest audycja przez Jarosława Jakimowicza. Jakimowicz jest mistrzem przeginania, sam jest zresztą mocno przegięty, ale w jednym odcinku programu tak przegiął, że aż go Komisja Etyki TVP upomniała. Chodzi o ten odcinek, w którym dziennikarzy TVN nazywał szmaciarzami. Zdaniem komisji komentarze pana Jakimowicza godzą w wizerunek telewizji polskiej, tak czytamy w decyzji. A ja w ogóle się z tym nie zgadzam. Reputacja TVP jest już tak zszargana, że nie da się w jej wizerunek już bardziej ugodzić, naprawdę. Jakimowicz to były aktor, więc można powiedzieć, że zaliczyliśmy właśnie news z kategorii kultura. Więcej z tej dziedziny w kąciku kulturalnym. Antoś tym razem na wyjeździe i nadaje z hotelu. Witam. Witam. Dziś w kąciku kulturalnym zaczynamy od kolejnej potyczki Maty z policją. Jak Państwo być może pamiętają, podobnie jak ostatnio brata Patryka, jakiego Matę jakiś czas temu zatrzymali funkcjonariusze i akurat przypadkiem miał przy sobie narkotyki. Teraz Mata znowu prawie narobił sobie problemów, zorganizował spontaniczny koncert w Warszawie na barce, którą płynął sobie po Wiśle, zgromadził olbrzymie tłumy nad Wisłą i obiecał, że następnego dnia powtórzy wydarzenie. Niestety okazało się, że nie ma takiej możliwości, bo następnego dnia dzielna policja już od rana patrolowała Wisłę oraz bulwary wiślane i udaremniła koncert, grożąc, że jeżeli kolejny raz
dojdzie do nielegalnego wydarzenia masowego, to Maciej Spółce może grozić nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Raper ponoć zgłosił się nawet do samego Rafała Trzaskowskiego w tej sprawie, a ten jak zwykle nic nie zrobił. A teraz przechodzimy do smutnych wieści ze świata filmu. W sobotę 21 maja w wieku 90 lat odszedł Colin Cantwell. Pan Colin zaprojektował m.in. Gwiazdę Śmierci i większość klasycznych już pojazdów pojawiających się w serii Gwiezdne Wojny. Pan Cantwell znany był w Stanach również m.in. z tego, że relacjonował w telewizji CBS historyczne lądowanie statku Apollo 11 na Księżycu. Ponieważ ja jestem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, jest mi niezmiernie przykro. No a teraz w kąciku muzyka i zespół Muchy w utworze Nie tak. Co poszło nie tak? Co poszło nie tak? Co poszło nie tak? Co poszło nie tak? A przy okazji zachęcam Was do obejrzenia najnowszego odcinka programu Antka Witam, w którym dokonał egzegezy teledysku do piosenki Marcina Najmana pod tytułem Dobro i zło. Z piosenki można się dowiedzieć, jak trafnie zauważył aż dziennik, że Marcin Najman przegrywa nawet w swoich teledyskach. Yeah, boy. Jeszcze mam dla Was kilka newsów, które zwróciły moją uwagę w ostatnich dniach, tak już teraz naprawdę w telegraficznym skrócie. Nigdy tak bardzo nie było mi wstyd za mój kraj. Wojna wywołana przez Putina to nie tylko zbrodnia na Ukraińcach, ale także na Rosjanach. Tak napisał w oświadczeniu Borys Bondarew, rosyjski dyplomata pracujący przy ONZ w Genewie. Tak, dobrze usłyszeliście, rosyjski dyplomata tak napisał. Nie tylko wydał oświadczenie, ale też podał się do dymisji. I jeszcze kilka fragmentów jego oświadczenia. Agresja Putina na Ukrainę, a tak naprawdę przeciwko całemu Zachodowi, jest zbrodnią nie tylko przeciwko Ukraińcom, ale może jeszcze większą przeciwko Rosjanom. Wielka litera Z przekreśla bowiem wszelkie nadzieje związane z budową bogatego i wolnego społeczeństwa w naszym kraju. Ci, którzy rozpętali tę wojnę, chcą tylko jednej rzeczy: pozostać przy władzy na zawsze. Żyć w groteskowym przepychu pałaców. Pływać jachtami, których tonaż i wartość przekracza całą rosyjską flotę wojenną, a także cieszyć się nieograniczoną władzą i zupełną bezkarnością. Żeby to osiągnąć, są gotowi poświęcić każdą ilość istnień ludzkich. Poza tym Borys Bondarew mocno skrytykował, jakże słusznie, Siergieja Ławrowa, czyli szefa rosyjskiej dyplomacji, a swoje emocjonalne oświadczenie zakończył mocno. Rosyjski MSZ zajmuje się wyłącznie podżeganiem do wojny, kłamaniem i sianiem nienawiści. Nie mogę już dłużej uczestniczyć w tej krwawej, głupiej i niepotrzebnej hańbie. No, powiedzmy sobie szczerze, pan Borys Bondarew jest naprawdę bohaterem i miejmy nadzieję, że kolejni rosyjscy dyplomaci też okażą się tak odważni jak on. Odważna jest także Lilia Japarowa, niezależna rosyjska dziennikarka, która stara się dotrzeć z informacjami na temat tego, co tak naprawdę dzieje się w Ukrainie, dotrzeć do Rosjan. Japarowa, która jest teraz w Kijowie, pracuje dla portalu Meduza, którego działalność, podobnie jak innych niezależnych mediów, została w Rosji zakazana. W rozmowie z BBC ta odważna dziennikarka powiedziała, że dla niej ważne jest tylko to, by wojna już się skończyła i żeby ludzie w Rosji zobaczyli, co tak naprawdę się dzieje. Lilia Japarowa może być oskarżona w Rosji o tworzenie i rozpowszechnianie fake newsów, ale nie wyobraża sobie, że mogłaby postąpić inaczej. Nie będę ukrywać faktów, czy pójdę za to do więzienia. Wszystko może się zdarzyć. Tak mówiła w rozmowie z BBC. Nie wiem, jak to by było po rosyjsku, ale wiem, że po francusku mówi się chapeau bas, czapki z głów. Z kolei Władimir Sołowiow, naczelny propagandysta Kremla, w swoim programie w telewizji państwowej Rosja 1 znowu wykazał się wyjątkowymi zdolnościami do kłamstw, szczucia, manipulacji, co tam jeszcze chcecie, z gniewem i ogniem w oczach, atakując profesora amerykańskiego Uniwersytetu Yale, Timothy'ego Snydera, za słowa o faszyzmie w odniesieniu do Rosji. Mógłbym jeszcze wam więcej opowiadać o Sołowiowie i jego programie, ale tu stawiam kropkę, bo naprawdę szkoda czasu w WTS-ie na tego bardzo złego człowieka.
I jeszcze jedna informacja, tym razem ze świata sportu, zwróciła ostatnio moją uwagę. Otóż wyobraźcie sobie, że Międzynarodowa Federacja Tenisa ATP ukarała organizatorów wielkoszlemowego turnieju w Wimbledonie, który startuje mniej więcej za miesiąc, za to, że nie dopuścili do startu w turnieju zawodników z Rosji i Białorusi. Jaka to kara? No, zawodnicy i zawodniczki startujące w tym roku na trawie w Londynie nie otrzymają za swoje występy punktów do rankingu. Brzmi może lajtowo, ale dla tenisistów to jest spora strata, bo punkty bardzo dużo znaczą. Na szczęście dla nas Iga Świątek i Hubert Hurkacz już wspaniałomyślnie zapowiedzieli, że mimo wszystko w Wimbledonie wystartują. A jeśli chodzi o ATP, mogę powiedzieć krótko i z angielska shame on you guys, shame on you. Shame. 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 Moi drodzy, to już tym razem wszystko w WTS-ie. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału na YouTubie, śledzenia profilu na Facebooku, Instagramie, LinkedInie i na Twitterze nawet oraz wsparcia WTS na Patronite, bo niestety kolejny raz nie udało mi się na Nowogrodzkiej wynegocjować 2 miliardów dotacji. Co ja mogę zrobić? Wszystko poszło na TVP. Do zobaczenia już w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć!